Często powtarzamy, że współczesnym samochodom brakuje charakteru, brakuje fantazji, że projektują je już księgowi, którzy posługują się wyłącznie zdrowym rozsądkiem. A my przez to dostajemy produkty, na które patrzymy i mówimy, no kolejne nijakie auto. Ale są od tej zasady pewne wyjątki, bo w sam środek tego absurdu wjeżdża nasz dzisiejszy bohater. Fiat zawsze potrafił projektować małe, miejskie, względnie tanie auta. I z dzisiejszym jest tak, że jak tylko na niego spojrzałem, to od razu chciałem go przytulić, bo budzi radość. Pytanie, czy poza tą radością i tym naprawdę spektakularnym, cieszącym oko widokiem kryje się coś więcej. No przyznajcie sami, wyjeżdża i japa sama się cieszy. W dodatku jeszcze w tym kolorze ona i tak jest delikatnie zachowawcza, ale są takie jaskrawe, na przykład żółtawy, w którym naprawdę wygląda obłędnie. I nie należy mylić tego samochodu z Pandą, bo Grande Panda oznacza grande rozmiary w porównaniu ze zwykłą Pandą, bo to już nie jest segment A, tak jak Panda, czy tam dzisiaj sprzedawana jako Pandina. Tutaj mamy samochód, który jest od niej o 35 cm dłuższy, szerszy o 10 cm. Rozstaw osi jest większy o 20 cm, na wysokość jest 5 cm samochodu więcej. Stąd nazwa Grande Panda, ale nigdzie na niej dopisku Grande nie zobaczycie. Ceny startują od około 75-76 tysięcy złotych, ale w naszym przypadku mamy hybrydę, Fiat Grande Panda Hybrid i jeszcze wersję La Prima, co oznacza, że pełna nazwa w tym momencie to Fiat Grande Panda Hybrid La Prima i tak jak tutaj stoi, kosztuje około 102 tysięcy złotych, bo dorzuciliśmy jeszcze sobie lakier, parę innych dodatków. Znaczy nie my, ktoś kto konfigurował auto. Ale jakbyście wy chcieli sobie kupić Fiata Grande Panda La Prima Hybrid, to wystarczy, że wchodzicie na findcar.pl i 10% macie rabatu. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Ale nie ze względu na to, że my Wam rabat dajemy, tylko pamiętajcie, że na findcar.pl są samochody wyłącznie od dealerów, takie dostępne od ręki i tam są takie właśnie Pandy przecenione o około 10%. Więc nie musicie płacić ceny katalogowej, cennikowej, tylko bierzecie auto od ręki, takie jakie stoi na placu od dealera, po paru dniach od momentu złożenia zamówienia wyjeżdżacie sobie takim egzemplarzem i macie po prostu taniej. Budzi to auto uśmiech przede wszystkim ze względu oczywiście na swoją stylistykę, bo jest tutaj mnóstwo nawiązań do tych pierwszych Pand z lat 80., które miały kwadratowe reflektory i tutaj mamy właśnie reflektory Pixel LED, które zobaczcie składają się z raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 razy 7, 21 plus 21 to są 42 diody LED, które świecą albo również jako kierunkowskaz działają. Natomiast tu jeszcze dodatkowo wrzucono te właśnie małe kwadraciki albo prostokąciki. Świetnie wkomponowane Fiat, nie centralnie, nie ten charakterystyczny znaczek Fiata z 4 ukośnymi liniami, tylko pięknie napisane Fiat. Ładny, aluminiowy, stalowy. Plastikowy, ale wyglądający jak stalowy. Tutaj splitter, taka wstawka w zderzaku. Zobaczcie, nawet na nadkolach chciało im się zrobić logotyp Fiata. Swoją drogą, jak na ten segment, całkiem spora felga, bo 17-calowa i to jest standard w La Prima i dodatkowo jeszcze kawał opony na niej, więc te koła wydają się duże. Zobaczcie, jak ładnie wytłoczono na drzwiach Panda. Ale nie Grande, po prostu Panda i to też taką czcionką typową właśnie dla pandziochy. Nawet ten próg, który tutaj jest, to nie jest gładki, plastikowy, tylko jest ryflowany. Tutaj kolejny znaczek Fiata, tutaj kolejny znaczek Fiata, ten taki tradycyjny z tymi 4 liniami ukośnymi. Tutaj na relingach napisali Panda, z tyłu wytłoczone normalnie na klapie bagażnika Fiat, a Panda wkomponowane tutaj ładnie w ten czarny pasek. Tu kolejny emblemat Fiata. Zwróćcie uwagę nawet na te lampy. Takie proste rzeczy i patrzycie na to auto i mówicie, kurde,
Jak się chce, to można i nie trzeba wcale dużo pieniędzy w to inwestować i dużo pieniędzy za to płacić. Jest naprawdę jakoś, zrobiono ten samochód z fantazją. Widać, że oprócz księgowych decydowali tutaj ludzie, którzy mają pojęcie o stylistyce. Pytanie, czy projektowali go również ludzie, którzy mają pojęcie o mechanice. Bo w naszym wypadku mamy wersję hybrydową. Są wersje benzynowe, jest wersja elektryczna, a my mamy hybrydę. Ale nie jest to hybryda klasyczna, tylko jest to miękka hybryda. Podstawa to silnik spalinowy o pojemności 1,2 litra, który generuje 100 koni mechanicznych, bo oczywiście ma turbosprężarkę. Ale oprócz niego jest jeszcze silnik elektryczny, 28-konny, a łączna moc systemowa to 110 koni mechanicznych. Ten silnik elektryczny jest tutaj razem z falownikiem i z CPU, czyli z komputerem sterującym pracą całej jednostki, wbudowany w skrzynię biegów. Skrzynię biegów, uwaga, dwusprzęgłową, która ma 6 przełożeń. Efekt tego jest taki, że ten mild hybrid potrafi jechać na samym prądzie. Co prawda z niewielką prędkością, bo tylko do 30 na godzinę i maksymalnie przez 1 km. Niemniej można powiedzieć, że to jest coś pomiędzy miękką hybrydą a klasyczną hybrydą. Akumulator ten trakcyjny ma 0,9 kWh pojemności, oczywiście napęd wyłącznie na przednią oś. Ale w związku z tym wszystkim nie jest też już lekko, jak na Pandę, ponieważ masa to około 1,2 kg. Niemniej jak na auto, które ma 4 metry długości bez 1 cm, czyli dokładnie 399 cm, to jest nieźle. Mocną stroną Pandy jest też ten pudełkowaty kształt nadwozia, który powoduje, że na przykład drzwi otwierają się jak na ten segment dosyć szeroko i mamy dosyć kwadratowy otwór. To samo tyczy się tutaj tej części. Szeroko otwarte drzwi i szeroki otwór i dodatkowo pudełkowate kształty nadwozia mają nieco przestronność poprawiać i widać to w bagażniku. Bo o ile zwykła Panda, ta malutka, ma naprawdę skromniutką pojemność bagażnika w okolicach 200 litrów, to tutaj tych litrów jest 350. Tej pojemności użytkowej w tej części tutaj, bo jakbyśmy uwzględnili też to, co mamy pod spodem, to będzie to jeszcze więcej, ale tego nie uwzględniamy, bo przecież to jest kurna. Nie będziemy tego styropianu za każdym razem wyjmowali. Więc tutaj mamy 350 litrów i zobaczcie, na przykład w tej klasie boczki, które są obite wykładziną, te burty, no to jest coś niespotykanego. Taki haczyk, nieco ułomny z tej strony, nie ułamany, tylko ułomny i drugi z tej, ale już zabrakło im na oświetlenie LED, tylko mamy tam zwykłą żaróweczkę. No i pytanie, jak to teraz będzie tutaj można załadować bagażami. Największa waliza, jaką mamy. Nie, tata tutaj nam tak nie wejdzie, ale powiem wam, że mam pewien pomysł, pewną ideę. Zobaczcie. To prawie 2 duże walizy nam weszły. Gdybyśmy mieli 2 takie wielkie, to tutaj wchodzi druga na tę, zobaczcie, o mniej więcej tak i jesteśmy w stanie zamknąć bagażnik. Ale 2 takich nie mamy. Ale mamy jedną taką mniejszą. I zobaczcie, i śmiało możemy ją tutaj położyć, więc ten bagażnik może jest krótki, ale jest też dosyć głęboki. W ogóle bez najmniejszego problemu. O, jest tutaj. Ani centralnie umieszczony ten otwierak, ani skrajnie po prawej stronie, więc będziecie błądzili palcami, żeby go znaleźć, ale jaka kamera piękna cofania z AliExpress. Wow! Super to wmontowali tutaj, nie? Wysoko na szczęście się unosi, chociaż tu na ten element trzeba bardzo uważać, żeby sobie nie uszkodzić czoła, ewentualnie nie wyszarpać włosów, jak ktoś je ma. Ale przećwiczmy coś innego. Nagle okazuje się, że odwołali nam samolot i musimy Pandą jechać do Chorwacji. Czyli do miejsca, gdzie jest produkowana, bo teraz powstaje w Chorwacji. Naprawdę. I bierzecie i mówicie, ja nie pojadę Pandą? Ja nie pojadę Pandą do Chorwacji? Ja pojadę Pandą do Chorwacji, proszę. I tu jeszcze jest miejsce. Zobaczcie, może nie na kabinówki, ale na plecaki. Stary i stara biorą sobie po dużej torbie, a dzieciom mówicie, wy możecie chodzić w jednych gaciach przez całe 2 tygodnie i jeszcze tu mamy miejsce. 2 wielkie walizy, zobaczcie. I co oznacza pudełkowate nadwozie? To jest dokładnie plus tego, że mamy mocno ścięty tył, że te boki są ścięte, że nie ma tutaj fantazyjnych kształtów, dbania o to, żeby było tu oble, tu tam siam. Nie, zaprojektowana została po prostu praktycznie.
tylko 4 metry długości i mamy dwie duże walizki, oczywiście, gdy zdejmiemy sobie półkę bagażnika. A jeszcze zobaczcie, ile tam jest miejsca za walizkami. Tam jeszcze też będziemy w stanie upchnąć jakieś reklamówki, na przykład z ciuchami. Jak na ten segment, tę długość nadwozia, te gabaryty, jest naprawdę dobrze. Zaskakująco dobrze, bym powiedział. Najpierw w dół. Jest. Dobra, jesteśmy. O, mogę się tutaj przysunąć solidnie. No, mam dobre podparcie tam pod stopy. Jestem maksymalnie obniżony, oparty o ten fotel wygodnie. Jest naprawdę całkiem przyzwoicie. W dodatku, jak patrzycie na ten obrazek, który teraz silny Wam pokazuje wnętrza, to może Wam się wydawać, jak to wszystko fajnie w środku wygląda. I owszem, na zdjęciach w kamerze to wygląda super, bo zobaczcie, mamy radosne, takie seledynowe, to chyba, no żółtawe powiedzmy, obramowanie wszystkich tych zegarów. Problem jego jest taki. No nie? To jest raz. Dwa. Patrzycie, tutaj jest taki fajny fiacik. No i rzeczywiście ten fiacik taki jedzie, takie fikuśne, takie ładne. To wszystko sprawia wrażenie takiego naprawdę oryginalnego. Tutaj taki fajna struktura, trochę jak blat w łazience. Tutaj w wersji La Prima jest bambusowy schowek. Se wyobrażacie z prawdziwego bambusa. Bamboo Fiber Text. No i to sprawia wrażenie takiego, mówicie, ja pierdzielę, jakie to jest ładne i fajne, wygląda petarda. Owszem, wygląda petarda, problem polega na tym, że całe to wnętrze zostało zrobione z tego, co Fiat znalazł na wysypisku śmieci za fabryką. Ale są też fajne smaczki. Takie na przykład jak świetna tapicerka foteli z ładnymi seledynowymi przeszyciami. Jak to, że mamy tutaj wstawki z takiej oczywiście nienaturalnej skóry, tylko syntetycznej, ale wygląda to ładnie, nawet ten zintegrowany zagłówek tutaj nie przeszkadza. Znowu mamy, zobaczcie, wytłoczone Fiat fajnie tutaj w boczkach drzwi, które oczywiście całe są strasznie plastikowe. Jest niewielki podłokietniczek, tutaj skromny schowek w nim, no ale wygląda to wszystko fajnie. Niemniej zamiast Panda Made with Love in Fiat, to powinno tutaj być napisane Panda Made from Garbage. No dobra, ale skupmy się na przestronności. No bo tutaj zobaczcie, dużo jeszcze mam miejsca na kolana, wygodnie tam stopy. Świetnie trzyma fotel, powiem Wam bocznie. To jest w ogóle coś zaskakującego i generalnie sprawia wrażenie bardzo wygodnego. Jest dosyć twardy, ja takie fotele lubię. Natomiast nie ma niestety regulacji nawet fotel kierowcy podparcia lędźwiowego. Z tyłu miejsce jest dla dwóch niewielkich dzieciaczków, które mają niewielkich rodziców. Tam rodzice 1,65 m i tutaj dzieci też maksymalnie 1,65 m. Brak podłokietnika jakiegokolwiek. Oparcie jest mocno spionizowane. Plus za to, że na stopy mam bardzo dużo miejsca. Tam stepować można, ale na kolana, jak widzicie, już niewiele. Nad głową, no tam powiedzmy 2-3 cm brakuje. Niemniej no taka osoba do 1,60 m, może 1,70 m, jak tam siedzi ktoś niższy, będzie ok. 2 gniazda USB-C, za to plus tutaj w tym miejscu, ale nie ma żadnego nawiewu, nie ma żadnego schoweczka. Trzecia osoba, jak tutaj usiądzie po środku, nie będzie miała w ogóle miejsca na stopy. Natomiast na przykład Isofixy są, o proszę, odsuwane, ale tak po włosku. To włoski krawiec szył, jak on to uszył, to jest ciasno, wiadomo. Oni lubią stroje fit i tutaj też jest tak. Włosi lubią, jak jest ciasno, nie? O, więc tu jest tak, o i gdzieś tam jest ten Isofix. O matko kochana, powiem Wam, że trudno będzie tutaj wpiąć jakikolwiek fotelik, bo jeszcze tam jest taki materiał, który przysłania te uchwyty Isofix, więc fatalne to jest rozwiązanie. Trudno będzie tutaj wpiąć jakiś fotel. Z tej strony jest troszkę lepiej. Ale tapicerka bardzo ładna. I dodatkowo są takie niektóre przemyślane rzeczy, jak to, że oprócz kieszeni w dolnej części oparcia przedniego fotela jest jeszcze kieszonka tutaj przy zagłówku. Można tam sobie trzymać na przykład telefon. Tutaj to poskąpiono nawet kawałka materiału na podłokietniku. To wszystko jest zrobione na wtryskarce, po przetopieniu tego, co znaleziono na śmietniku, czyli pudełek po jogurtach, maszynek do golenia jednorazowych i najtańszych długopisów. I to jest dokładnie taki plastik. Tu na szczęście w przednich drzwiach ten panel jest nieco ładniejszy, a czy sam panel może nie.
Tutaj ta część, czyli element, gdzie opieracie sobie łokieć, bo to już jest obszyte materiałem. No i tutaj troszkę ładniej jest wokół klameczki, ponieważ tutaj pojawia nam się piano, ale pod szybie to już jest oczywiście wszystko plastik. No i kieszenie w drzwiach mało praktyczne, bo owszem, jakieś drobne graty tam wrzucicie, ale na przykład 1,5 litrowa butelka wody, czy nawet jakaś taka większa butelka wody tutaj nie wejdzie. Musicie ją sobie gdzieś indziej tutaj rzucić. I powiem Wam, że jakość tych plastików to jest jedno. Ale druga rzecz to jest to, jakie one na przykład mają ostre krawędzie, przez które, słuchajcie, w niektórych elementach to można się skaleczyć. No na przykład tutaj, jakbym mocniej przycisnął dłoń, to bym miał otwarte rany w tym miejscu. Jest tak ostra ta krawędź. Oczywiście powiecie, o kurno, ale kto tam zagląda? No ja zaglądam, a o co chodzi? O ile na tylnej kanapie jest ciasnawo dla dorosłej osoby, to tutaj z przodu miejsca jest w bród, można śmiało powiedzieć. Zobaczcie, ile go mam na przykład nad głową. Tutaj naprawdę na wysokości kolan super, nie przeszkadza mi żadna wybrzuszona konsola środkowa, tylko mam mnóstwo miejsca na kolana. Co więcej, fotel można dosyć nisko opuścić, ma dosyć długie siedzisko i jest, tak jak wspomniałem, siedząc już w fotelu pasażera, bardzo wygodny. Zarówno jeżeli chodzi o samo oparcie, jak i podparcie boczne. Fajna pozycja za kierownicą, fajny kształt kierownicy, bo ona nie jest idealnie okrągła, tylko delikatnie, ale podkreślam, delikatnie spłaszczona od góry, od dołu, fajna fikuśna, tu ładny napis Fiat, tu jeszcze wkomponowano fajnie logotyp tego Fiata. No naprawdę można powiedzieć, że jak patrzycie i nie dotykacie, nie szarpiecie, nie macacie tych plastików, o tutaj też ostra krawędź, to naprawdę może się podobać. Zdecydowanie. Oczywiście wersja La Prima jest lepiej wyposażona niż te standardowe, które tutaj zamiast ekranu mają miejsce na telefon, nie mają klimatyzacji automatycznej, a tutaj mamy i multimedia, i zegary cyfrowe, i automatyczną jednostrefową klimatyzację, ale z przyciskami. Oprócz tego mamy pakiet zimowy za 2 koła, czyli podgrzewane fotele i podgrzewaną kierownicę i jednocześnie podgrzewaną przednią szybę. Więc pod tym względem naprawdę spoko. Szkoda, że niektórych elementów wyposażenia brakuje. Nie można mieć na przykład bezdotykowego dostępu, tylko za każdym razem to jest kluczyk, który trzeba przekręcić w stacyjce. Dosyć archaiczne rozwiązanie jak na współczesne czasy. Już nie mówię o cyfrowym kluczyku, gdzie chcielibyście sobie po prostu przy pomocy telefonu otwierać i uruchamiać auto. Zabrakło nawet takich rzeczy jak lustereczko. W osłonach przeciwsłonecznych nie ma go ani tutaj pasażer, ani nie ma go kierowca, ale za to jest numer telefonu. Ciao Fiat! 1, 2, 3, 4, 2, 8. 4 to 4. Dlatego napęd 4 w Audi, ale siedzimy teraz Fiat Panda. Te multimedia są bardzo proste, ale dzięki temu też niesamowicie czytelne i proste w obsłudze. Proste ikonki, nie jest to przeładowane, nie ma tutaj wodotrysków, ale działa sprawnie, szybciutko i jednocześnie paruje się z telefonem. Mamy Apple CarPlay albo Android Auto bezprzewodowo. Ładowareczka indukcyjna w fajnym miejscu. Kładziecie, pyk, leży. Niestety tutaj dużo piano, które się rysuje i tutaj widać od samego patrzenia, mam wrażenie, jest porysowane, przecierane szmatką skórzem i jest już zmatowione, porysowane. No niestety nie wygląda to estetycznie. Tam 2 gniazda USB-C, tu też 2 gniazda USB-C, więc łącznie 4. Tutaj możemy sobie jednym przyciskiem wyłączyć szybciutko asystenta znaków drogowych, tak żeby nam nie piszczał po przekroczeniu, jak jedziemy na przykład 51 na 50, a według GPS-u to jest i tak 48. Ogromny schowek przed pasażerem, zaskakująco. A tutaj jeszcze w konsoli środkowej mamy taki pojemnik z przegródkami, które można sobie przesuwać i zależnie od tego, czy na przykład właśnie wieziemy tutaj jakieś gorące napoje, czy zimne napoje, czy chcemy jakieś inne graty umiejscowić, to sobie możemy to poprzekładać. Nie ukrywa Panda, że pod maską pracują tylko 3 cylindry, bo ten dźwięk jest charakterystyczny i to słychać. Nie ma tam zbyt dużo wygłuszenia pomiędzy komorą silnika a przestrzenią pasażerską, więc już nawet przy niskich obrotach, jak tylko startujecie, to ten taki specyficzny, charakterystyczny dźwięk pracy 3 cylindrów jest słyszalny. Ale szczerze mówiąc, w tej klasie auta to mi to nie przeszkadza. Fajne jest to, że rzeczywiście
czuć pracę tutaj tego silnika elektrycznego. Niby tylko 28 koni ma, niby tylko 50 parę newtonometrów, ale w momencie, kiedy jedziecie z bardzo niską prędkością, bo na przykład dojeżdżacie do skrzyżowania, na którym skręcacie, to jak kładziecie nogę na pedale gazu, to czujecie, że tutaj już ciągną samochód przyjemnie konie mechaniczne z tego silnika elektrycznego, a w zasadzie przede wszystkim newtonometry z tego silnika. Więc nie ma tutaj, nie sprawia wrażenia ospałej pandziocha, przynajmniej przy tych niskich prędkościach. O, zobaczcie, dojeżdżam do skrzyżowania, zatrzymuję się, bo skręcał będę i cyk. I ona sprawnie sobie rusza. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to nie ma tutaj żadnych kombinacji. Jest prosto i jest tanio. Czyli z tyłu mamy po prostu belkę skrętną, a z przodu kolumny MacPhersona. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że jak najeżdżacie na poprzeczne nierówności, to ta tylna oś potrafi trochę przeskoczyć. Na przykład jak za szybko wjedziecie na próg zwalniający. Ale z drugiej strony, jak jedziecie taką drogą, która jest po prostu wyboista, gdzie te nierówności są różnego rodzaju, tu dziura, tam uskok, każde koło pracuje inaczej, to jest zupełnie poprawnie. Nawet powiedziałbym, że nie jest jakoś ultra komfortowo, tylko jest tak zwarcie zrobione całe to podwozie i całe zawieszenie. Ale też pomimo tej ilości plastiku, jaką tu mamy, i to nie najlepszej jakości, to wszystko jest całkiem przyzwoicie zmontowane. Nic tutaj jakoś nadzwyczajnie nie trzeszczy. Owszem, gdzieś tam jakieś hałasy są, ale to są z pojedynczych elementów i raczej to są rzeczy, które tutaj powrzucałem do szuflad, bo całe wnętrze poskładane jest naprawdę nieźle. Co ciekawe, nawet to nie trzeszczy. Swoją drogą naprawdę nie jesteśmy pierwszą redakcją, która zwraca na to uwagę. Już mogliby to sobie wymienić, szczególnie, że od tego ruszania za każdym razem i pokazywania, jak zmontowany jest Fiat Panda, to tutaj na tych przeźroczystych elementach seledynowych już widać jakieś spękania, wyszczerbienia, coś takiego. No i ten element, owszem, wygląda fajnie z tą pandką tutaj, tylko problem polega na tym, że on się od tamtej strony brudzi i strasznie trudno będzie to doczyścić, więc teraz jadę i nie widzę tego małego tutaj zgrabnego, fajnego samochodziku, tylko widzę przede wszystkim brud na tej szybce, który jest od tamtej strony. Układu kierowniczego nie ma tu wcale. To jest po prostu guma od majtek przyczepiona tam do kół i dokładnie tak skręca ten samochód. Zanim ta guma się napnie, to mija chwila i potem jeszcze mija chwila, jak się odwija koło kierownicy. No ale to taka klasa auta, w której przecież nie oczekujecie sportowego prowadzenia. To ma być miejska popierdółka z przyzwoitym bagażnikiem, którą dojedziecie sprawnie z punktu A do punktu B, zużywając niewiele paliwa, bo to jest istotne, jak kupujecie pandziochę w hybrydzie. Bardzo fajnie działa tutaj taka automatyczna rekuperacja, która z hamowania pozwala Wam odzyskiwać energię i doładowywać ten skromny akumulatorek, bo naprawdę w zasadzie minimalizuje do zera konieczność używania pedału hamulca. Zobaczcie, ja zdejmuję sobie, dojeżdżam do skrzyżowania, zdejmuję sobie nogę z pedału gazu, tutaj pokazuje mi, że już mocno zwalnia auto, nie dotykam w ogóle hamulca. Zobaczcie, cały czas on hamuje sobie sam. I dopiero tak przy prędkości 15 na godzinę muszę faktycznie położyć nogę na pedale hamulca, żeby całkowicie zatrzymać auto. Ale jak jadę z większymi prędkościami, to naprawdę to hamowanie jest na tyle mocne, na tyle wyraźne, że minimalizuje konieczność używania hamulca nożnego. Natomiast ani razu jeszcze nie wyłączył mi się silnik spalinowy, jak teraz tak jadę, ani przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, ani na samym skrzyżowaniu. Może ma to związek z tym, że jest ciepło dzisiaj, 25 stopni na zewnątrz i klimatyzacja jeszcze nie schłodziła dobrze wnętrza, więc chodzi na troszkę wyższych obrotach. I potrzebuje więcej mocy i energii, ale to powinna przecież wtedy korzystać sobie z energii zgromadzonej w tym akumulatorze trakcyjnym. No nic, no. Jedziemy i patrzymy. Póki co zużycie paliwa 6,5 litra, to jak na taki niewielki samochód o niewielkiej mocy, to nie jest jakoś specjalnie niskie. Trybów jazdy żadnych tutaj nie mamy. Co więcej, systemy ADS też mają pewne swoje ograniczenia, bo owszem, jest
asystent pasa ruchu, ale nie taki, który utrzymuje nas idealnie w środku pasa ruchu. Nie można na przykład zamówić sobie w ogóle systemu martwego pola, który ostrzegałby nas przed tym, że ktoś się z boku zbliża. No owszem, auto nie jest specjalnie duże, więc widoczność w lusterkach jest niezła, ale na przykład widoczność tak pod ukos jest już taka sobie, bo zobaczcie, tu mamy bardzo masywny ten słupek a oprócz tego słupka A jeszcze tutaj trójkącik w drzwiach i lusterko też jest umocowane w taki sposób, że częściowo gdzieś może mi zasłaniać widok. Natomiast widoczność na boki i do tyłu jest super, bo i w lusterku widzę bardzo dużo i jak zerknę z ukosa, to też duże te tylne boczne szyby powodują, że widoczność mam naprawdę niezłą. No dobrze, ale teraz trudniejszy test przed Pandą, bo paka 20, reset komputera pokładowego, następuje zwolnienie maszyny. 66-67 na asfalcie. I tak 69-70 decybeli na betonowej nawierzchni. No super cicho nie jest, ale nie jest też jakoś spektakularnie głośno. Ważniejsze jest to moim zdaniem, że te dźwięki subiektywnie nie są uciążliwe dla ucha. Tu jest po prostu, powiedziałbym, normalnie zupełnie. Owszem, są takie auta, które tam mają 64-65 decybeli, a jak wjeżdżamy na ten betonowy fragment, no to robi się 67, 68 i to są bardzo dobre wyniki. Natomiast no to już są samochody nieporównywalnie droższe, wyższej klasy od segmentu C w górę, a tutaj mamy segmencik B. I nawet jak jadę teraz 120, to nie słyszę silnika, to jest istotne. Ta skrzynia, którą tutaj mamy, EDCT, oni tak nazywają tę skrzynię, ponieważ ze względu na to, że jest ten silnik elektryczny tutaj wbudowany, ona bardzo przyjemnie, miękko, fajnie zmienia biegi i nawet teraz, jak jadę te 120 na godzinę, to dzięki temu mam niskie obroty silnika i w ogóle tego silnika nie słyszę. Najwięcej hałasów pochodzi od powietrza opływającego na dwozie, ale tak jak powiedziałem, nie są one uciążliwe, nadal, jak słyszycie, mogę normalnie dosyć mówić, więc jest naprawdę spoko. Tylko że już na przykład układ kierowniczy w ogóle nie działa, zobaczcie. Jak ruszam kierownicą, a auto jedzie calutki czas prosto. No ale naprawdę, chcielibyście sportowy układ kierowniczy w Pandzie? No bez przesady. Cały czas mieliśmy takie 120-125 licznikowe, 5,7 litra. No, spadło do 5,6. Piotrek, jak włączyłeś tą kamerę, że była wyłączona? Niecałe 6 literków przy 120 na godzinę. A jak będziecie po mieście jeździli w optymalnych warunkach i będzie dużo hamowań i ten silniczek elektryczny będzie Was rozpędzał, to zużycie paliwa będzie bardzo podobne, czyli w okolicach 6 litrów. Uważam, że to całkiem rozsądne wartości jak na tego typu samochód. No dobra. 11,2 sekundy, tak Fiat napisał w danych technicznych pandziochy. A my sprawdzimy, czy faktycznie. O, przy takiej już ostrzejszej jeździe ta skrzynia tak sobie zmienia te przełożenia. Już robi takie przerwy i to wyraźne są te przerwy. Ale wynik, proszę bardzo, i 11,16. Czyli nawet 400 lepszy niż podaje Fiat. Nieźle, wow. No i średnica zawracania. No proszę, no ja to lubię w tych autkach. 10 metrów z drobnym haczykiem pomiędzy krawężnikami. Naprawdę dobrze. O, teraz jakby lepiej się zerwała. Spodziewam się, że to będzie teraz 11,15. No nie, ciutkę gorszy. Ale 11,52 to nieznacznie gorzej niż podaje producent. Tak czy siak, 11,5 sekundy. Uważam, że to jest całkiem niezły wynik. Jak na miejski samochód segmentu B. Powiem Wam, że brakuje dzisiaj takich samochodów. Aut, które są z jednej strony tanie, ale z drugiej strony mają przestronne wnętrza i jednocześnie patrzycie na nie i macie banana na twarzy. I dokładnie taka jest Panda. Jest jakaś, jest inna.
w całym gąszczu samochodów, które straciły charakter, które są nijakie, których marki i modele trudno jest rozpoznać, bo jeden jest podobny do drugiego, to ten samochód jest faktycznie taką pandą. Jest jak panda w stadzie zajęcy. Szaraków. Idziecie, patrzycie, o, panda. I dokładnie taka jest Grande Panda. Patrzycie na nią z zewnątrz, uśmiechacie się. Patrzycie na nią w środku, uśmiechacie się. Cieszycie, że macie pandę. Kupiliście auto za 100 albo nawet za mniej, ale jesteście z tego auta zadowoleni i wręcz dumni. Idziecie, wszyscy was pytają, słuchajcie, tak to porównam. Czym jeździsz? Citroenem C3. Nikomu nic to nie mówi, po prostu kolejne nudne auto. Czym jeździsz? Dacią Duster. Jeździsz po prostu Dacią Duster. Czym jeździsz? Fiatem Grande Panda. I naprawdę wtedy ludzie, o, zajebisty samochód. Po prostu jesteście dumni z posiadania taniego auta, bo jest jakieś oryginalne, fajne, przykuwa wzrok i jednocześnie się nim zajebiście jeździ. Ma ciasną tylną kanapę, ma zrobione wnętrze z fatalnych plastików, a jednocześnie jest do tego stopnia jakieś, ma swój charakter, wręcz swoją charyzmę, że zaczynacie je doceniać. W tym aucie można się wręcz zakochać, tak bym powiedział. Można być dumnym z posiadania Fiata Grande Panda. I to jest w tym samochodzie naprawdę najfajniejsze. Do tego naprawdę dobrze jeździ, jest ekonomiczna, podoba mi się spontaniczność tego silnika, praca skrzyni biegów, ma na szczęście dobrze to wnętrze zmontowane, więc nie trzeszczy i dodatkowo jak jeździcie tutaj, to macie mnóstwo przestrzeni, zaskakująco przestronny bagażnik, który powoduje, że nie musicie bać się dłuższej trasy, a i ten silnik, i to zawieszenie powodują też, że nie musicie bać się tej dłuższej trasy, także jeżeli chodzi o osiągi i taki ogólny komfort podróży na dłuższych dystansach. Jestem nie tylko mile zaskoczony, jestem wręcz zachwycony. I mówię to jako człowiek, który już kiedyś siedział w pandzie i zbyt mało czasu z nią spędził, żeby ją docenić. A teraz to auto bardzo, naprawdę bardzo doceniłem. Jak macie 100 do wydania, a nawet 90 000 złotych, bo jak wejdziecie sobie na Findcar, to znajdziecie tam takie fajne egzemplarze za te pieniądze, to moim zdaniem jest to super trop.